Cześć, witam Was serdecznie. Znowu Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Kanał poświęcony szerokiej promocji zdrowia, wszystkiemu temu, co służy naszemu po prostu dobremu samopoczuciu, takiemu powerowi, zdrowemu i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kochani, o czym dzisiaj będzie? Po prostu będzie oczywiście o tym, o czym ja tu piszę, a więc operacje, jedyne rozwiązanie, jeżeli chodzi o otyłość. Jedyne. Oczywiście widzicie, że to wziąłem w cudzysłów i traktuję to troszeczkę ironicznie, mało poważnie. Ja myślę, że ci, którzy tak twierdzą, to są mało poważni i po prostu chyba albo nie wiedzą, o czym oni mówią, albo są po prostu ograniczeni, jeżeli chodzi o wiedzę. No to więc pytanie, i jednym i drugim nie można zaufać. Ale zaraz do tego przyjdziemy. Posłuchajcie. No nie muszę wam mówić, bo wiecie doskonale, że otyłość to jest ogromny dzisiaj problem. Mamy kilkaset tysięcy ludzi w Polsce z nadwagą i z otyłością, znaczy z nadwagą, z otyłością poważną, która wymaga już interwencji. To jest w granicach, przypuszczam, już ponad 700 tysięcy ludzi. Takie są wskaźniki na 2024 rok, gdzieś około 750 tysięcy. Natomiast do tego jeszcze dochodzą ludzie z nadwagą, a więc tych są już miliony, tak prawdę mówiąc. Ja o tym wszystkim piszę bardzo dokładnie w takiej mojej po prostu pracy. Sto kilkanaście stron, a więc czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć, przepraszam, o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu, bo zakwaszenie i odchudzanie w jednym miejscu stoją. Już oglądaliście moją audycję, jedną z ostatnich, o tym, jak można sobie poradzić w ogóle z otyłością, z nadwagą. Z drugiej strony zamieściłem audycję taką trochę prześmiewczą, w jaki sposób można zrewolucjonizować walkę z otyłością, na przykład wyciąć 2/3 zdrowego żołądka. O tym dzisiaj właśnie będziemy mówić, jako jedynym skutecznym rozwiązaniu. To mi się w głowie nie mieści. Jak można wyciąć 2/3 zdrowego żołądka, który nie jest zniszczony przez chorobę na przykład nowotworową i tak dalej. Ale o tym będziemy jeszcze mówić. W każdym razie posłuchajcie. Na chwilkę udostępnię ekran, żeby wam coś po prostu pokazać. Więc jest sprawa taka, że w pierwszym rzędzie Światowa oczywiście Organizacja Zdrowia, zniknie mi tutaj, jakaś tam ciągle coś się pokazuje. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, uznaje otyłość za chorobę, która wymaga leczenia, a nie jest tylko wyłącznie problemem kosmetycznym. Leczenie otyłych osób powinno polegać przede wszystkim na zmianie stylu życia. No mniej kalorycznej diecie, chociaż tu kalorie nie odgrywają aż takiej dużej roli, to zupełnie o co innego chodzi. Regularnym wysiłku fizycznym oraz terapii psychologicznej. I tu medycyna akademicka proponuje stosować w szczególnych sytuacjach przy bardzo dużej otyłości farmakoterapię lub leczenie operacyjne. Ale słuchajcie, bardzo ważnym wskaźnikiem jest tak zwany BMI, czyli Body Mass Index, wskaźnik masy ciała, gdzie prawidłowe BMI w przypadku osób dorosłych mieści się w przedziale od 18,5 do 25, później jest 25-30, to już jest nadwaga, później między 30 a 35 to jest, kochani, to jest otyłość pierwszego stopnia, między 35-40 otyłość drugiego stopnia i powyżej 40 jest to otyłość olbrzymia lub chorobliwa. I to jest właśnie, słuchajcie, problem. A więc, żebyśmy się dobrze rozumieli, tym najczęściej stosowanym wskaźnikiem, powtórzę, umożliwiającym określenie występowania otyłości jest wskaźnik masy ciała, BMI, z angielskiego Body Mass Index. Jest to stosunek masy ciała wyrażony w kilogramach do wzrostu mierzonego w metrach podniesionego do kwadratu. Czyli masa ciała w kilogramach dzielone przez wzrost
i sprawa załatwiona, w centymetrach, przepraszam. Więc jeżeli to podzielimy, to zrobimy działanie matematyczne, to żadnego problemu nie będzie. Natomiast są w tej chwili analizatory składu ciała, bardzo proste, to kilkaset złotych. Nie wiem w tej chwili ile w 2024, ale w granicach myślę, że 500 zł można takie coś kupić, gdzie tam jest nie tylko waga, ale jest takie proste analizator, ale bardzo skuteczny, określa oczywiście masę ciała, czyli wagę, określa zawartość procentową mięśni, tak zwanych szkieletowych, bardzo, bardzo ważnych, tłuszczu tak zwanego całkowitego, tłuszczu wewnętrznego i co jeszcze? I BMI oczywiście. Od razu to wychodzi BMI. W zależności można ustawić, można do użytku domowego takie urządzenie mieć, a więc żaden problem. Nastawiamy tylko po prostu wskaźniki, tam są kobieta, mężczyzna, wiek, wzrost i tak dalej. I to wszystko nam po prostu wychodzi. I teraz słuchajcie, dlaczego jeszcze mówimy o tej całej otyłości? Dlaczego? Dlatego, że otyłość to jest bardzo poważne schorzenie. Bardzo poważne schorzenie. Nadmiar tkanki tłuszczowej, to jest w ogóle to, co pokazuję, to oczywiście jest fragment tej mojej książki tutaj eksponowanej. Więc jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, zagrażającego życiu i zdrowiu. A więc czym to grozi? Przede wszystkim udary mózgu i zawały mięśnia sercowego, dlatego że otyłość wiąże się z zakwaszeniem. Zakwaszenie to jest masa toksyn. Ja w jednej z audycji tłumaczyłem, przedstawiałem, tam były po prostu również ilustracje, co się dzieje, co ten człowiek otyły ma, więc ma masę toksyn. I pytanie, czy zwykłe ćwiczenia fizyczne albo tylko głodówka pomogą na stałe się tego pozbyć. No jeżeli się najpierw toksyn nie pozbędziemy, to nie będzie z tego nic. Wróci efektem jojo. Więc udary mózgu, zawału mięśnia sercowego, wysokie ciśnienie tętnicze, choroby wieńcowe serca, choroby pęcherzyka żółciowego, rak trzustki, rak endometrium. Rak trzustki zaczyna się najpierw od zapaleń. Wszystkie choroby zaczynają się od zapaleń. Rak trzustki najpierw jest przewlekłe zapalenie trzustki, PZT, później może dojść do ostrego zapalenia trzustki i może dojść do exitus, czyli zejścia śmiertelnego. Rak endometrium, rak oraz zespół policystycznych jajników. To uniemożliwia zajście w ciążę, rak sutka, rak szyjki macicy, rak prostaty, rak jelita grubego, rak wątroby, rak nerek, rak pęcherzyka żółciowego, problemy w ciąży, cukrzyca, insulinozależna, czyli typu 2, osteoporoza, artroza, degeneracja stawów, kolanowych, skokowych, biodrowych, kręgosłupa. No jeżeli ktoś ma na przykład 50 kg nadwagi, a znam takich ludzi, to znaczy, że nosi na sobie drugiego człowieka. 50 kg to słuchajcie, no 10 kg to są dwie butelki, dwie 5-litrówki z wodą, tak? Które nosimy 24 godziny na dobę. A 50 kg to są 5 razy więcej, czyli 5 razy, to jest 10 takich butli 5-litrowych z wodą. Wyobraźmy sobie, że to wszystko nosimy 24 godziny na dobę, czyli 3600 sekund na dobę, cały czas śpimy z tym i poruszamy się i tak dalej. Dalej. Zapalenie żołądka, jelit, depresja, dna moczanowa, podagra, czyli podagra dawna, bezdech senny, problemy psychospołeczne. Jakie psychospołeczne? No to tutaj przede wszystkim obniża poczucie własnej wartości, staje się pretekstem do poniżenia przez otoczenie. A co nie tak? Zobacz, ty gruby taki, siaki i tak dalej. Ogranicza podróżowanie i życie towarzyskie. Jest powodem obniżenia atrakcyjności i zainteresowania partnera. Jest jednym z głównych powodów rozpadów związków i powoduje trudności w znalezieniu pracy. Na 100% ludzie, znaczy pracodawcy nie przepadają za ludźmi otyłymi. Chodzi o kobiety, mężczyzn. Po prostu nie wiem, podświadomie jakby czuli, że być może on się częściej będzie taka osoba leczyć, czy coś w tym rodzaju. A więc tak to, słuchajcie, dzisiaj jest. Takie są, z tym mamy poważny problem. I pytanie, co z tym robić? No w tytule jest, jedynie operacja nas ratuje. Traktuję oczywiście tytuł tu bardzo prześmiewczo. Natomiast przejdźmy do konkretnych materiałów, bo warto zapoznać się ze stanowiskiem ludzi, którzy zaraz zobaczymy, znowu mi gdzieś to zniknęło.
nagranie, zaraz. OK, w porządku. Jeszcze nie udostępniam. Moment. Widzicie, czasami tak coś zginie. Na sekundkę. Jasne, nie mogę zminimalizować. Gdzie moja jest audycja? Moment, zaraz zobaczymy. No i jest audycja. Więc sekundka. Poradzimy sobie z tym, udostępniam ekran. O, już jest. Dobrze, odświeżyło się. Udostępnij. I teraz popatrzcie. To jest audycja z 3 czerwca, znaczy artykuł z 3 czerwca 2019 roku. Mówiłem wam już w kilku audycjach, że lubię gromadzić takie w archiwaliach moich różne tematy. I akurat no, teraz się to przydało. Z Onet Zdrowie. Aż 700 000 Polaków z otyłością wymaga leczenia operacyjnego. Tylu ludzi według lekarzy. Prawie 700 000 osób w naszym kraju ma tak zwaną otyłość patologiczną, czyli BMI, Body Mass Index, wskaźnik masy ciała wynosi powyżej 40, wymagającą leczenia chirurgicznego, które pomaga w odchudzaniu, jak i chroni przed poważnymi chorobami. Przekonują eksperci. Będę złośliwy trochę. Specjaliści, zaraz zwiększymy tutaj sobie czcionkę, żebyście również widzieli wyraźniej. Specjaliści podczas konferencji naukowej odbywającej się w Warszawie wyjaśnili, że otyłość patologiczna występuje wtedy, gdy wskaźnik masy ciała BMI przekracza 40 punktów. Osoby z tak dużą masą ciała wymagają specjalistycznej pomocy. Zgadza się. U wielu z nich konieczne jest operacyjne leczenie polegające na przykład na zmniejszeniu różnymi metodami objętości żołądka. Są to tak zwane zabiegi bariatryczne i najlepiej, gdy są wykonywane mało inwazyjną metodą laparoskopową. Leczenie operacyjne polegające na zmniejszeniu różnymi metodami objętości żołądka. Czyli to żołądek jest winny, zbyt wielki bandzioch, żołądek, że my po prostu tyjemy. Święty żołądku, i znowu stałeś się winny kozłem ofiarnym, którego zażynamy na ołtarzu zdrowia. Co to są za bzdury, przepraszam. Absolutne. Jeszcze będziemy o tym mówić. Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, profesor Krzysztof Paśnik, powiedział, że operacyjnego leczenia otyłości może wymagać w naszym kraju 700 000 osób, u których występuje otyłość patologiczna. W 2018 roku zabiegi bariatryczne przeprowadzono u zaledwie 3,8 tysiąca pacjentów, o ponad 500 więcej niż rok wcześniej. Wynika z danych przedstawionych podczas konferencji przez ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Cytat z profesora Paśnika. Liczba wykonywanych u nas operacji to wciąż zatem kropla w morzu potrzeb. Tymczasem badania naukowe wykazują, że chronią one przed wieloma powikłaniami i przedłużają życie osobom z otyłością, podkreślił profesor Paśnik, który od wielu lat specjalizuje się w operacjach bariatrycznych, czyli w wycinaniu 2/3 zdrowego żołądka, ile się nie mylę. Jeżeli się mylę, to przepraszam ewentualnie za jakieś przekręcenie. Nie chcę, nie jestem chirurgiem, specjalistą, nie wycinam, ale to jest, wiecie co, to jest taka metoda operacji dietetycznych, czy dietetyki operacyjnej, nie wiem jak to nazwać. Chronią one, badania naukowe wykazują, że chronią one. A co badania naukowe wykazują, dlaczego ludzie tyją? W artykule na razie nic tutaj nie ma. Jak widzicie, jestem napastliwy, świadomie, celowo, żartobliwie, rzecz jasna, po prostu, bo specjalizuje się pan profesor w operacjach bariatrycznych. A jak wam się wydaje, że zaraz NFZ jakoś to wycenia, czy nie wycenia? Dalej. Oczywiście dla pacjenta jest to za darmo, ale to wszystko jest z naszych składek. Jeszcze raz powtarzam, jakie są przyczyny otyłości? Dlaczego o tym się nie mówi? Dlaczego nie sprawi się, żeby pacjenci po prostu nie tyli? Przyszli pacjenci. Specjaliści przekonują, żeby zwiększyć w naszym kraju liczbę operacji bariatrycznych,
a jednocześnie wprowadzić kompleksową, skoordynowaną opiekę nad pacjentami poddawanymi tym zabiegom. Sama operacja to jeszcze nie wszystko, podkreślił profesor doktor habilitowany Łukasz Kaska z Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tym bardziej, że operacja nie jest panaceum na otyłość. Po 10 latach od 20 do 30% operowanych wraca do poprzedniej masy ciała. To ja pytam, a to dlaczego wraca? Jakie czynniki to powodują? Naukowcy, wytłumaczcie, eksperci, wytłumaczcie nam to, nie kumatym. Wam, słuchającym, oglądającym i mnie, Januszowi Dąbrowskiemu, który nie jest żadnym specjalistą w tej dziedzinie, kochani, bo ja nie jestem lekarzem. A więc jakim ja mogę być specjalistą? Tylko tyle, że 25 lat się tym zajmuję, że napisałem 21 książek, ale nie mam med przed swoim nazwiskiem. Co najwyżej inży. Jak byłem w 2017 roku, w 2017 roku w Cedzynie koło Kielc, na pewnym sympozjum, gdzie było 130 lekarzy, ja byłem, znaczy, bo to sympozjum było lekarskie. Ja byłem jedynym MGR inży. Nie lubię tytułu w ogóle, ale tam wszyscy byli doktorzy nauk medycznych i tak dalej, z szacunkiem, bo w końcu no, coś tam zrobili, żeby tytuły osiągnąć, ale tam byli lekarze, również tacy bardzo, 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 bardzo przy kości, nie tylko z nadwagą, ale przede wszystkim bardzo otyli. Kilku było, no chyba mieściło się już w tej otyłości, może nie olbrzymiej, tylko to był ten drugi stopień otyłości. I jakoś nic, nie zwracali uwagi, bo to było akurat sympozjum poświęcone chorobom kręgu stawowego, a więc te wszystkie, wiecie, RZS-y i tak dalej, te problemy z chodzeniem, gonartrozy, artrozy i tak dalej. I tam nie było powiązania tego, otyłości, zaniedbania organizmu, zakwaszenia, czyli zatrucia organizmu z otyłością kompletnie. I otyłości z tymi chorobami. Ale jeszcze raz powtarzam, operacja nie jest panaceum na otyłość. Po 10 latach od 20 do 30% operowanych wraca do poprzedniej masy ciała. Dobrze. I co dalej? Jak podkreślił Paśnik, leczeniem otyłości olbrzymiej powinno zajmować się wyłącznie wyspecjalizowane w tej dziedzinie ośrodki dysponujące doświadczonymi w tych zabiegach chirurgami i odpowiednimi specjalistami, na przykład od dietetyki, psychologii i rehabilitacji. Ośrodki takie muszą zapewnić pacjentom wieloletnią opiekę, cash się sypie, czasami do końca życia. O Boże Święty. Co roku powinno się w nich wykonywać co najmniej 150 operacji bariatrycznych, bo to gwarantuje odpowiednią ich jakość. No więc, żeby powiedzmy z 15 000 ludzi mieć operowanych, no 1500 załóżmy, to trzeba byłoby chyba 10 takich ośrodków, na 3000 to trzeba byłoby 20 takich ośrodków, na 6000 to trzeba byłoby ile? 20 więcej, przeliczcie, już nie chce mi się tego liczyć. I tak dalej, i tak dalej. I teraz słuchajcie, co dalej. Trzeba też zmienić nastawienie lekarzy w Polsce do operacji bariatrycznych. Wielu z nich nie mówi, nic nie mówi nawet o nich pacjentom, bo nadal nie jest przekonanych do tych zabiegów. I świetnie, chwała tym lekarzom, że nie są przekonani do tych zabiegów. Jak można leczyć otyłość, wycinając 2/3 zdrowego żołądka? Dla mnie to się w głowie nie mieści. Może mam za ciasną główkę. A więc ci nieprzekonani oczywiście popełniają błąd, twierdzą chirurdzy. Chirurgia dietetyczna, chirurgia bariatryczna przestała być jedynie leczeniem nadmiernej masy ciała. Pozostaje jedyną metodą leczenia otyłości olbrzymiej o udowodnionej skuteczności. Przekonuje profesor Andrzej Budzyński, kierownik oddziału klinicznego chirurgii endoskopowej, metabolicznej oraz nowotworów tkanek miękkich Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. A, słyszałem, słuchajcie, nowy termin. Operacje metaboliczne. Operacje metaboliczne. Wiecie co?
operacja metaboliczna, operacja polega na wycinaniu czegoś, tak? I co to ma wspólnego z metabolizmem, czyli z wszystkimi przemianami energii, materii w naszym organizmie? No tak, ale jeżeli wytniemy kawał tego żołądka, 2/3, tam, gdzie są odpowiednie, tam leptyna się wydziela i tak dalej, nie będzie łaknienia, no to już to wpływa na metabolizm, więc jest nazwa operacje metaboliczne. Ludzie, to jest coś niesamowitego. Dalej, z postulatami specjalistów zgodził się prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna. To było w 2019 roku. Powiedział, że poza zabiegami na najwyższym poziomie niezbędne jest zapewnienie operowanym pacjentom kompleksowej, długofalowej opieki. Obecnie wielu z nich nie wraca do ośrodka, w którym byli operowani, a po operacji muszą radzić sobie sami, podkreślił. Dobrze, okej, w porządku. A, zaraz może, wstrzymam się. Dokończę ten akapit. Prezes NFZ-u zwrócił uwagę, że bardzo ważne jest przygotowanie do operacji pacjenta, które powinno trwać około 6 miesięcy. Większość ośrodków wykonujących takie operacje tego jednak nie przestrzega. Szpitale decydujące się na chirurgię bariatryczną muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt, na przykład stół operacyjny przystosowany do osób z otyłością olbrzymią. Oczywiście, bo jeżeli kładą na przykład człowieka o masie 200 kg czy 250, to stół musi wytrzymać. Dobrze. Zdaniem doktora Jerzego Gryglewicza z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia chirurgia bariatryczna powinna mieć zapewnione oddzielne finansowanie w ramach kompleksowej i skoordynowanej opieki nad operowanymi pacjentami. Wprowadzenie tej opieki poprzedziłby program pilotażowy realizowany w wybranych ośrodkach. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, dodał. Wiecie, o co chodzi? A jak nie wiecie, to wiecie, że chodzi do tych ośrodków potężne kwoty. Skąd z NFZ-u? Skąd NFZ ma pieniądze z naszych składek? Czyli jeżeli ja emeryt już też płacę składkę z mojej emerytury na NFZ, a wy, wielu z was pracujących płaci składki i dba o siebie i nie chodzi do lekarza, to te składki są tracone na tych, którzy wymagają potężnych pieniędzy. Dalej. Nie wiadomo jednak, kiedy taki pilotaż miałby się rozpocząć. Dr Gryglewicz powiedział, że program kompleksowej opieki w zakresie chirurgii bariatrycznej jest na etapie konsultacji ze specjalistami. Jest jednak przekonany, że efektywny i kompleksowy model opieki nad chorymi może poprawić ich sytuację, jak też zmniejszyć koszty leczenia otyłości. Ach, mój Boże Święty, raz, że może poprawić model opieki nad chorymi, może poprawić sytuację. Chwała tym specjalistom, że tak dbają o tych chorych, ale też zmniejszyć koszty leczenia otyłości. Zaraz, to najpierw trzeba włożyć masę kasy w te stoły, w te narzędzia, w specjalistów wykształcić i to zmniejszy koszty leczenia otyłości. Czegoś tu nie rozumiem. Ekspert do spraw zdrowia zwrócił uwagę, że operacjom bariatrycznym często poddawani są ludzie młodzi. Średnia wieku operowanych to zaledwie 43 lata. W 2018 roku najmłodsi pacjenci byli w wieku 14-16 lat. Z kolei najstarsi mieli od 70 do 77 lat, powiedział. Z danych z NFZ-u wynika, że na chirurgiczne leczenie otyłości w 2018 roku przeznaczono 43,5 miliona złotych, o 7 milionów więcej niż rok wcześniej. Dzięki zabiegom osoby z otyłością olbrzymią mogą być nadal aktywne i uniknąć wielu powikłań związanych z nadmierną masą ciała, takich jak zaburzenia metaboliczne, cukrzyca czy zaburzenia kostno-stawowe. Słuchajcie, zgadzam się, że otyłość rodzi, przeczytam wam ile problemów zdrowotnych. A zwłaszcza na przykład zaburzenia kostno-stawowe, bo że potężna masa ciała ciśnie na te stawy. To jest obciążenie. Nosić na sobie drugiego człowieka, załóżmy facet, który powinien ważyć 80 kg, waży 160 kg, czyli nosi drugiego faceta, bliźniaka na sobie. To obciąża swój układ krążenia, czyli serducho, wszystkie naczynia krwionośne i tak dalej. Obciąża stawy w sposób zdecydowany, ledwie łazi, z przeproszeniem.
To jest zupełnie zrozumiałe. Ale leczenie operacyjne zaburzeń metabolicznych, dlatego się nazywa dzisiaj operacje metaboliczne, wymyślono. Jak można, jeszcze raz powtórzę po raz któryś, wycinamy 2/3 zdrowego żołądka i leczymy w ten sposób metabolizm. To jest chore dla mnie. I teraz bardzo ważne jest zatem, żeby pacjenci ci byli operowani jeszcze przed wystąpieniem powikłań, a nie dopiero wtedy, gdy się już pojawią, powiedział profesor Paśnik. Z analizy ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia wynika, że koszty pośrednie utraconej produktywności chorych z otyłości w 2015 roku wyniosły 77,55 miliona złotych, a w 2016 zwiększyły się do 85,14 miliona złotych. Czy coś tutaj jeszcze? Wszystko. Zatrzymujemy udostępnienie. Pojawia się znowu. Posłuchajcie. Otyłość, zwłaszcza olbrzymia, jest ogromnym problemem, faktycznie. To jest faktycznie. Tylko pytanie jeszcze raz, będę nudził do końca. Jaka była przyczyna tych zaburzeń metabolicznych, które spowodowały otyłość olbrzymią? Na geny zwalimy znowu? Czy na... Aha, geny. No tak, geny. Geny oczywiście. Nikt w rodzinie akurat nie miał tych genów dziwnych, które powodują otyłość, a nagle młody człowiek tyje. A dlaczego tyje? Bo jak był małym dzieckiem, powiedzmy jeszcze w wieku niemowlęcym, to mamusia dokarmiała 10 razy dziennie przesłodzonymi różnego rodzaju zupkami mlecznymi. To się przyzwyczaiło. Tych adipocytów, czyli komórek tłuszczowych, wytworzyło się w organizmie bardzo dużo. I teraz on, jak narkoman, ciągnie ten cukier, bo cukier uzależnia. Najgorszym narkotykiem jest cukier, kochani. W różnych postaciach. I w słodkich napojach, i w ciasteczkach, i w wędlinach, w sokach, w piwie, wszędzie. Alkohol jest też takim rodzajem cukru. Cukier uzależnia. I dlatego ciągnie nas. I później taki młody człowiek chce tych słodyczy, źle się odżywia, adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, powiększają się kilkunastokrotnie. One nie znikną już nigdy. Jeżeli w wieku tych mniej więcej do 2 chyba czy 3 roku życia, tu nie pamiętam, ich się wytworzy odpowiednia ilość, to one się będą utrzymywały całe życie. Jeżeli wytworzymy ich mało, to będzie ich mało. One co najwyżej ich będą powiększać, ale będzie ich mało. Natomiast jeżeli wytworzymy ich w organizmie, wytworzy się ich bardzo dużo, to one będą do końca życia i koniec, kropka. Jeżeli będą się powiększały kilkunastokrotnie, no to mamy problem. I ludzie otyli jedzą, oni są chorzy, bo są głodni, zaburzona cała przemiana materii i przede wszystkim trzeba doprowadzić do regulacji przemiany materii. Jest na to rozwiązanie. Nakręciłem audycję, w której dokładnie mówię, co należy robić, jakie są mechanizmy. I nawet osoba z otyłością olbrzymią, oczywiście będzie to wymagało czasu. Poradzi sobie, tylko to będzie wymagało czasu. Kiedyś miałem wykłady w Nisku na Podkarpaciu i tam akurat było pytanie. No dobrze, to było takie napastliwe. A czemu pani mówi, że operację po takim odchudzaniu on musi zrobić? Ja mówię, ale jaką operację? Skórę nadmierną, przecież to będzie zwisać, to trzeba powycinać. Przyszły mi z pomocą dziewczyny, które słuchały tego i jedna powiedziała, mówi, słuchaj, proszę pana, ja urodziłam 3 dzieci, czyli miałem duże brzuszki 3 razy i jakoś nikt mi nie wycinał tej skóry po ciąży. Wszystko się wchłonęło. A więc jest kuracja, gdzie wszystko następuje powoli, to jest specjalne wspomaganie organizmu, wszystko się obkurcza, następuje wzrost ilości kolagenu, wytwarzanie kolagenu. Pięknie wszystko się załatwia, tylko trzeba to wiedzieć, jak to zrobić. I trzeba tą kurację zastosować, która sprowadzi się do tego. A przy okazji, jeżeli ktoś chce przeprowadzić tą operację bariatryczną, to co się dzieje? Czy wiecie, że przynajmniej 10%
masy ciała trzeba zrzucić we własnym zakresie przed taką operacją. Była tam mowa, że pacjenta trzeba przygotowywać 6 miesięcy. To co się dzieje w ciągu tych 6 miesięcy? Tłumaczenia mu, jak się operacja będzie wykonywać, czy konkretnie, czy następuje proces odchudzania go do operacji? Bo przecież jeżeli on ma potężne zwały tłuszczu, to chirurg musi się przez te zwały przedrzeć. Rozmawiałem z jednym ze swoich znajomych lekarzy, który operował ludzi. Mówi, słuchaj, nienawidzę operować otyłych. Dlaczego? Dlatego, że ten tłuszcz trzeszczy, rozpada się, zszyć go się nie da. Operował człowieka, kobiety konkretnie, która miała chyba zawał, trzeba było do serca gdzieś tam się, nie wiem, nie znam się na tym, być może coś tutaj mylę, wiem, że to była operacja na sercu, więc trzeba było, naprawdę był problem dorwać się do serca. I miało jeszcze jedną operację, cesarskie cięcie otyłej bardzo dziewczyny, więc znowu był problem z dotarciem do dziecka poprzez po prostu warstwy tłuszczu wielocentymetrowe. Oprócz tego dowiedziałem się, że ten tłuszcz cuchnie. A dlaczego cuchnie? Bo tam jest masa toksyn. Bo to jest zbiorowisko toksyn, więc jaki jest sens, jeszcze raz powtórzę, po raz któryś, wyciąć 2/3 zdrowego żołądka i w ten sposób się działa metabolicznie, operacja metaboliczna. To jest jakaś bzdura dla mnie. Dzisiaj jestem po prostu wkurzony troszeczkę. Nie można na tym przychodzić do porządku dziennego. Ludzie, opamiętajcie się. Ci, którzy namawiacie ludzi do tego. Są inne metody, bezpieczne i skuteczne. I wszystko. Trzeba zadbać o przyczyny, które powodują tą otyłość, które to spowodowały, a nie ciąć od razu. Dobra, kończymy to na dzisiaj. Kochani, trochę zacząłem się unosić, ale mnie to wkurzają tego typu historie. Dobrze, posłuchajcie, jak zwykle. Jeżeli ta audycja trafiła do Was, jeżeli uważacie, że skorzystaliście po prostu, nawet jeżeli macie inne zdanie na ten temat i odmienne ode mnie, bo nie musicie mieć takiego samego jak ja, ale jednak czegoś jeszcze się nauczyli, czegoś żeście się dowiedzieli, to po prostu proszę o subskrypcję, o lajki. Żeby zasubskrybować ten mój kanał, to wystarczy, że klikniecie w taką okrągłą ikonkę, na dole ekranu takie drzewko szczęścia, barwy zdrowia. Tam tylko najdziecie na to, się pokaże subskrybuj, sprawa załatwiona, będzie najszybciej. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia i tego, żeby tutaj w tej przestrzeni 25 centymetrów te wszystkie półeczki były zapełnione jak trzeba najlepszym towarem. Wszystkiego najlepszego. Popadki. Do następnego spotkania naszego. Pa.